Serdecznie zapraszam do odcinka 107 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 44. W poprzednim 106 odcinku opowiedziałem o ludach, które doprowadziły do upadku Imperium Asyryjskiego. W tym odcinku opowiem o upadku Medów i potomkach Asyryjczyków. Kiedy Medowie wspólnie z chaldejską Babilonią oblegali asyryjską stolicę Niniwę przez 90 dni okresu letniego, miasto zostało splądrowane, bogate świątynie ograbione, a imperium asyryjskie podzielone pomiędzy sprzymierzeńców. Król Medów, Kiaksares, nie ograniczył się tylko do Niniwy Asyryjczyków, ale podbił również krainę Manna, zniszczył królestwo Urartu oraz prowadził wojnę z królem Lidii Aliatesem, zakończoną rozejmem w 585 roku przed naszą erą. Manna była krainą położoną na południe od jeziora Urmia, ze stolicą w Hasanlu. W VII wieku przed naszą erą wojska mannejskie wspólnie z Medią walczyły z Asyrią za panowania króla asyryjskiego Asarhadona. Ostatecznie Manna pokonana i zajęta przez Scytów już się nie odrodziła. Urartu było starożytnym państwem na wyżynie armeńskiej i jego terytorium znajdowało się w granicach współczesnej Armenii, Turcji i Iranu. Państwo to powstało w XIII wieku przed naszą erą i upadło w VI wieku przed naszą erą. Do upadku Urartu przyczynili się zarówno Scytowie, jak i Medowie. Lidia była starożytnym państwem ze stolicą w Sardes, istniejącym od II tysiąclecia przed naszą erą. Był to kraj bogaty i żyzny, a z rzeki Paktolos, przepływającej przez stolicę, wydobywano złoto. W 547 roku przed naszą erą, za panowania króla Krezusa, Lidię zaatakowała Persja, będąca pod rządami Cyrusa. Pomimo zawarcia sojuszu Lidii z Egiptem, Babilonią i Spartą, Cyrus zmusił Krezusa do kapitulacji w 546 roku przed naszą erą. Lidia została odebrana Persom w roku 334 przez Aleksandra Macedońskiego, króla Macedonii z dynastii Argeadów, a w 133 roku przed naszą erą przeszła pod panowanie Imperium Rzymskiego. Powróćmy do Medów. Kiedy w 586 roku król Medów zmarł, rządy objął jego syn Astyages, który nie zdołał utrzymać pokoju z Babilonią. W 549 roku przed naszą erą wnuk króla Kiaksaresa, Cyrus II, wyruszył na czele wojsk perskich przeciwko armii swojego dziadka. Persowie zwyciężyli, a państwo Medów upadło i nigdy nie odzyskało niepodległości. Jednym słowem, powodem upadku Królestwa Medyjskiego była nielojalność wobec rodziny i państwa wnuka króla Kiaksaresa. Czyż nie jest to analogiczna sytuacja występująca we współczesnych władzach naszego małego imperium? Zdrada rodziny czy zdrada swojego kraju nie jest postrzegana jako przestępstwo, szczególnie kiedy przynosi wymierne korzyści. Obwinianie Asyryjczyków o wszelkie zło ówczesnego starożytnego świata pozbawione jest logiki, gdyż okrucieństwu tegoż narodu dorównywali niewątpliwie Medowie, jak i chaldejscy Babilończycy. Władza i bogactwo, czy bogactwo i władza, były niezmienną mantrą polityki ludów z obszaru żyznego półksiężyca. I tak dzieje się w naszych czasach, z tą różnicą, że współcześnie pod maską nazw krajów ukrywają się grupy ludzi powiązanych ze sobą więzami krwi, tworzący zamknięte klany wzajemnej adoracji.
Na początku I wieku przed naszą erą w starożytnym Aszur wybudował swoją rezydencję partyjski satrapa i zmienił jego nazwę, której do tej pory nie odkryto. Królestwo Partów było państwem w starożytnym Iranie, rządzonym przez dynastię Arsakidów od 247 roku przed naszą erą do 226 roku naszej ery. Partyjskie miasto zostało zniszczone w III wieku naszej ery przez władcę Persji Szapura I miasto nigdy nie zostało ponownie odbudowane ani zasiedlone. Asyryjczycy są jednym z najstarszych narodów, które przyjęły chrześcijaństwo, co nastąpiło w II wieku naszej ery. Potomkowie Asyryjczyków należą przede wszystkim do kościołów wschodnich. Obecnie zamieszkują równinę Niniwy, położoną wzdłuż rzek Tygrys, Chabur i Wielki Zab, gdzie stanowią ponad 80% tamtejszej ludności. Asyryjczyków można spotkać w Turcji, Syrii, Libanie, Iranie, jak również w Iraku i Jordanii. Diaspora asyryjska rozproszona jest na całym świecie i największe skupiska Asyryjczyków występują w Szwecji, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Brazylii i Rosji. Nawet w Polsce istnieje mała diaspora. W czasie I wojny światowej na terenie Imperium Osmańskiego doszło do ludobójstwa ludności asyryjskiej dokonanego przez Turków i Kurdów. W 1933 roku doszło do masakry w Simele, zainspirowanej przez władze irackie, podczas której zginęło około 3000 Asyryjczyków. Jednymi z wielu wrogów Izraelitów byli Chaldejczycy, których król Nabuchodonozor II po podbiciu Jerozolimy 18 lipca 586 roku przed naszą erą posadził na tronie Judei Sedecjasza. Sedecjasz wysłał swoich posłańców Jukala i Sofoniasza do proroka Jeremiasza, żeby pomodlił się za Izraelitów i poradził, co mają robić. Na pomoc Izraelitom wyruszyło wojsko faraona z Egiptu, co spowodowało odstąpienie Chaldejczyków od oblegania Jerozolimy. Oto słowa proroka Jeremiasza przekazane Sedecjaszowi. Oto wojsko faraona, które spieszy wam z pomocą, wróci do swego kraju, do Egiptu. Chaldejczycy zaś powrócą i podejmą walkę przeciw temu miastu. Zdobędą je i spalą ogniem. To mówi Pan. Nie zwódźcie samych siebie, powtarzając: z pewnością odejdą Chaldejczycy, albowiem nie odejdą. Nawet gdybyście podbili całe wojsko Chaldejczyków walczących z wami, tak, że zostałoby z nich jedynie niewielu rannych, to każdy z nich podniósłby się ze swego namiotu, by wydać to miasto na pastwę ognia. Biblia wspomina również o Filistynach, którzy często występowali przeciwko Izraelitom. Dlatego tym ludem zajmiemy się w następnym odcinku. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofitu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 107, w którym opowiedziałem o upadku Królestwa Medów oraz potomkach Asyryjczyków. Serdecznie zapraszam do odcinka 108 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 45.